Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji turbodmuchawy X9 marki Medialove. Oczywiście na wstępie muszę Wam powiedzieć, że do tej pory byłem dość sceptycznie nastawiony do tego typu urządzeń, szczególnie oglądając te mnóstwo filmów, które jak wiecie ostatnio zalewa media społecznościowe. Natomiast kiedy nadarzyła się okazja przetestowania tego typu urządzenia, no to oczywiście nie mogłem przegapić takiej okazji. No i już dzisiaj wraz z Wami będę miał możliwość sprawdzenia tego urządzenia. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, no to tak jak widzicie mamy naszą dmuchawę, mamy przewód USB do ładowania baterii w tej dmuchawie oraz prostą instrukcję obsługi. Zacznijmy sobie może od budowy i wykonania tej dmuchawy, bo tutaj oglądałem dużo recenzji, szczególnie modelu X64, który chyba jest najbardziej popularny, jeżeli chodzi o filmy w internecie. Oczywiście w ofercie sklepu Medialove też jest model X64, natomiast wydaje mi się, że jednak X9 jest znacznie ciekawszym modelem i przede wszystkim dużo lepiej wykonanym. Zobaczcie, mamy tutaj bardzo dobrej jakości obudowę, czego moim zdaniem brakuje w X64. Mamy tutaj tą rękojeść wyłożoną dodatkowo takim tworzywem lekko podgumowanym, dzięki czemu ta dmuchawa bardzo pewnie leży w dłoni, a muszę Wam powiedzieć, że siła odrzutu tej dmuchawy jest bardzo duża, więc jest to ważne, żeby nam tutaj się nie wyślizgiwała z dłoni. Przycisk tutaj do sterowania prędkością powietrza tutaj na froncie, taki klasyczny pistoletowy. Wylot powietrza, tutaj też zobaczcie jak dobrze zostało to wykonane, czyli tutaj mamy takie przewężenie, mamy osłonę tutaj z przodu, żeby po prostu tutaj nic nam do środka nie wpadło lub też żebyśmy sami tu przez przypadek nie włożyli palców w dłoni. Podobnie jeżeli chodzi o tylną tutaj część tej obudowy, również mamy wszystko zabezpieczone. I zauważcie, jak głęboko są też łopatki wirnika wewnątrz tego urządzenia, co również zapobiega na przykład jakiemuś przypadkowemu uszkodzeniu ciała. Tak więc to jest bardzo istotne moim zdaniem. Zobaczcie, tutaj mamy też informacje, żeby właśnie uważać, żeby nie wkładać palców, włosów, jakichś tutaj innych elementów, zarówno tutaj od strony wlotu powietrza, jak też od strony wylotu powietrza, ponieważ ta moc naprawdę jest bardzo duża. Teraz tutaj w tym miejscu mamy złącze USB do ładowania baterii. Mamy też przycisk do uruchomienia tej dmuchawy, czyli musimy ją tutaj uruchomić w ten sposób i dopiero teraz możemy z niej korzystać. Tutaj oczywiście jeszcze nie będę pokazywał Wam pełni jej możliwości, do tego sobie przejdziemy za chwilę. Od spodu informacja na temat baterii 14,8 V, 6000 mAh. I ta bateria pozwala na około 15 minut pracy tego urządzenia na najwyższych obrotach. Wbrew pozorom jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Tutaj jeszcze jedna uwaga, jeżeli chodzi o pracę tego urządzenia. Maksymalny czas pracy jednorazowo na pełnej mocy to jest 10 sekund. Jeżeli przez 10 sekund będziemy używali pełnej mocy, no to musimy zrobić przerwę i znowu możemy używać pełnej mocy tego urządzenia. Tak, żeby po prostu to urządzenie nam się nie uszkodziło. Oczywiście urządzenie ma wbudowane zabezpieczenia, które chronią silnik, natomiast tutaj jednak stosujmy się do tej zasady, żeby trzymać się tych 10 sekund i robić przerwy przy pracy z pełną mocą tej dmuchawy. Jeżeli chodzi o ładowanie baterii w takiej dmuchawie, no to tutaj ładujemy za pomocą przewodu USB. Nie ma w zestawie ładowarki. O taką ładowarkę musimy już zadbać we własnym zakresie. Możemy użyć jakiejś ładowarki od naszych urządzeń mobilnych. Jak widzicie, obsługiwane ładowarki 5V, 9, 12, 20V. Tak więc tutaj bez problemu taką ładowarkę gdzieś w domu znajdziecie. I to by było tyle, jeżeli chodzi o budowę, wykonanie tej dmuchawy. Musicie przyznać, że jest to chyba jedna z najlepiej wykonanych dmuchaw, jakie obecnie możemy spotkać na rynku. Teraz przejdźmy sobie do jej działania. Tutaj wspomniałem Wam, że mamy tutaj prędkość wiatru do 200 km na godzinę. To nam tak naprawdę dużo też nie mówi. Mamy tutaj drugi parametr podany na obudowie opakowania, czyli siłę nadmuchu maksymalnie do 1200 gram.
Oczywiście ten parametr pewno również niewiele Wam mówi, dlatego zróbmy sobie teraz taki krótki eksperyment. Mamy tutaj wagę kuchenną i porównamy sobie siłę nadmuchu tej dmuchawy z suszarką do włosów marki Remington. Jest to dość mocna suszarka o dużej mocy i zobaczycie, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o tą siłę nadmuchu. Ok, myślę, że ten prosty eksperyment już dość mocno pokazał Wam, jaka jest siła tego urządzenia, czyli tej dmuchawy X9. Ta suszarka Remingtona, która wydaje się ma mocny strumień powietrza, jak widzieliście, jej siła nadmuchu to było maksymalnie 84 bodajże gramy, nie dochodziło do 100 gramów nawet. Natomiast w przypadku tej dmuchawy było to ponad 1100 gram. Czyli jak widzicie 12 razy większa siła wydmuchiwanego powietrza. Tak więc tutaj myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać o mocy tej dmuchawy. Natomiast za chwileczkę pokażę Wam kilka przykładowych testów w praktyce, jak ta dmuchawa się rzeczywiście zachowuje i jakie są jej atuty. Ok, mieliście okazję zobaczyć działanie tej dmuchawy w różnych zastosowaniach. Muszę Wam powiedzieć, że jestem pod bardzo dużym wrażeniem siły działania tego urządzenia. Nie spodziewałem się, że takie urządzenie wyposażone w baterię będzie miało aż taką dużą moc, jeżeli chodzi o wydmuchiwane powietrze. Jest to urządzenie, które jak widzicie możemy zastosować w każdej sytuacji. Tych zastosowań jest naprawdę mnóstwo. Począwszy od tutaj czyszczenia wszelkiego rodzaju elektroniki z kurzu, wydmuchiwaniu jakichś tutaj klawiatur i tego typu rzeczy, poprzez pracę w warsztacie, gdzie na przykład możemy oczyszczać jakieś elementy z kurzu drewniane po jakimś czyszczeniu, szlifowaniu, elementy metalowe przygotowywane do malowania. Możemy również zastosować to w przypadku przygotowywania jakichś tutaj ścian do malowania, oczyszczania ich z kurzu, z pyłu przed takim malowaniem. Oczywiście zastosowania też w ogrodnictwie, na przykład do tutaj, tak widzieliście, wydmuchiwania wszelkiego rodzaju jakichś liści, zanieczyszczeń z kamieni, z kostki, czyszczenie tarasu. Bardzo łatwe na przykład wydmuchiwanie liści, zanieczyszczeń z rynien. Możemy bardzo łatwo te ryny szybko oczyścić za pomocą takiego urządzenia. Możemy osuszać, nie wiem, samochód po myciu, żeby po prostu nie było zacieków. Tak więc możliwości takiej dmuchawy są praktycznie nieograniczone i tylko od Waszej wyobraźni zależy, do czego będziecie chcieli i potrzebowali taką dmuchawę wykorzystać. Muszę Wam powiedzieć, że podczas kilku dni, kiedy miałem okazję testować to urządzenie, tak naprawdę na chwilę obecną nie znalazłem słabych stron tego urządzenia. Jedyne, czego tutaj może brakować temu urządzeniu, to jakichś dodatkowych akcesoriów, które jeszcze pozwalałyby na przykład ten strumień powietrza jakoś dodatkowo zawęzić, kierować
do jakichś wąskich przestrzeni, natomiast oczywiście nie jest to minus urządzenia, a jedynie sugestia do producentów, żeby po prostu jeszcze dodatkowo jakieś akcesoria w tego typu urządzeniach wprowadzić, co jeszcze w większym stopniu zwiększałoby ich funkcjonalność. Ok, tak jak już wspomniałem, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem działania tego urządzenia. Również nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o jego budowę, wykonanie. Tak więc, jeżeli Wam również to urządzenie się spodobało, to pod filmem znajdziecie bezpośredni link do sklepu marki Medialove, gdzie będziecie mogli zakupić tą dmuchawę. Jeżeli będę miał dla Was jakieś kody rabatowe, no to oczywiście również zamieszczę Wam je pod filmem. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Was oczywiście jak zwykle proszę o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!